CopyCamp to jest miejsce, w którym staramy się stworzyć taką przestrzeń dla neutralnej debaty o prawie autorskim. Zapraszamy osoby reprezentujące naprawdę różnorodne punkty widzenia, a w tym roku chcemy dyskutować na temat przyszłości prawa autorskiego w Europie, gdzie oczywiście tutaj naturalnym skojarzeniem, punktem odniesienia jest obecna proponowana reforma prawa autorskiego w postaci propozycji Komisji Europejskiej. We should still keep aiming at the basic philosophy of copyright protection, and it means that it should help authors to, let's say, make a living of their creativity and their creative work. One of the biggest reasons why I don't think intellectual property rights belong in a trade agreement is that it tends to hold developing countries' feet to the fire. So they may be willing to sacrifice intellectual property rights that may help them down the road just because they need clean water and food right now for their people. Zmieniłabym prawo autorskie tak, żeby dawało większe możliwości twórcom i żeby zachęcało do tworzenia w sposób ponadfinansowy, żeby to była po prostu cała siatka jakichś uwarunkowań niezależności, które pomagają nam tworzyć kulturę i się nią dzielić. One of the things that will affect totally how we will do business and also we will do research in the future is the text and data mining. So everything in fact that we ever produce in the future and right now is in fact data. I would make sure that the norms allow the courts in Europe to adapt copyright law to new technologies without having to resort, of course, to the legislative process. The Commission's proposal for a new copyright package is obviously focusing on new digital uses, that is, uses that digital technologies can actually provide us with. Of course, development in digital technologies have affected end users, but also have affected everyone, all the stakeholders on the value chain. Something that we have to change in copyright law is to give to consumers the place they deserve. This means addressing fundamental questions like cross-border access and geo-blocking, but also to clarify what consumers can or cannot do with copyrighted materials in the online environment. W prawie autorskim zastanowimy się nad zmianą nakierowaną na to, żeby uczestnicy czy użytkownicy portali społecznościowych mieli łatwiejszą możliwość korzystania z utworów, tworzenia ich opracowań, żeby nie budziło wątpliwości to, czy jeżeli tworzą jakikolwiek mem, czy w inny sposób wykorzystują utwory, to czy to jest zgodne z prawem, czy nie. The European Commission is proposing a tool to be able to filter all the content which is uploaded to the internet, regardless if it's legal or illegal, if it falls under an exception or limitation or not. That's going to be used by the rights holder to take down content without any real supervision. Speaking from the perspective of Czech Republic, I think in the area of copyright we need more calm, reasonable discussion as the discussion here at CopyCamp. Niestety dzisiaj prawo autorskie zakłada, że ludzie zrobią złe rzeczy, że przekroczą prawo autorskie i traktują nas od razu jako przestępców. To jest złe podejście. Jeżeli to zmienimy, myślę, że prawo autorskie będzie powodowało rozkwit kultury, a nie jej zamykanie. I would replace the current copyright framework with a Creative Commons style model. A model where every author will automatically get moral and attribution rights, but where also by default we would be able to share, remix and reuse and be playful with our culture. Of course, in this system, in this model, every author would have the right to further limit the use of his or her works and to enjoy the economic benefits of a monopoly on time. But by default, the system would be open and free for everyone.